Renault G1 to kolekcjonerski czołg ciężki 5. tieru z nacji francuskiej, który naprawdę nie wiem po co został dodany do tej gry, ale pewnie w jakimś wydarzeniu będzie go można zgarnąć albo w czymś podobnym. Tak czy inaczej, Renault G1 jest, jak już wspomniałem, 5. tierem, więc nie można od niego nie wiadomo czego oczekiwać. Ale porównując go do jego pobratymca, czyli do BDR G1B, który też jest 5. tierem francuskim, czołgiem ciężkim, wychodzi całkiem nieźle. Niby na papierze wychodzi, że ma on mniej pancerza od drzewkowego czołgu, ale to tylko na papierze. W rzeczywistości, jak możecie zobaczyć, ma go o wiele więcej od drzewkowego BDR-a. No dobra, może nie o wiele więcej, ale troszkę więcej. Jak się załaduje golda, to obydwa te czołgi są prawie białe, ale bez golda też da radę na spokojnie przebić. Jakby nie patrzeć, są to 5. tiery i większość z nich nie ma pancerza. A jeśli chodzi o inne parametry przetrwania, to ma on 750 punktów wytrzymałości oraz 20% szansy na pożar. No i tutaj jest największy plus tego czołgu, a jest to kamuflaż, ponieważ w bezruchu wynosi on 40%, a podczas ruchu 34%. Więc to jest taki trochę ninja wśród czołgów ciężkich. W Renault G1 ewidentnie bardziej dominuje jego działo niż pancerz, ponieważ ma on 1400 dpm, co nie jest jakąś niebywałą wartością, ale przynajmniej nie ma najgorszego dpm. Przeładowuje działo 7,3 sekundy oraz ma 130 mm przebicia, jak i zadaje 170 PW na podstawowych pociskach, więc jest jak najbardziej w porządku, ale po komorze na szybsze przeładowanie oraz po odpowiednim prowiancie powinien mieć jakieś 1500 dpm, więc nie jest już aż tak źle. No i patrząc na czas celowania, to się odechcewa w ogóle zdobywać ten czołg, ponieważ czas celowania wynosi 4,5 sekundy oraz ma on 0,400 rozrzutu na 100 metrów. No co to jest? To jest czołg ciężki, 5. tieru. Jeśli chodzi o jego zwrotność, to nie jest źle, ponieważ maksymalnie osiąga 37 km na godzinę oraz średnio wyciąga 29 km na godzinę oraz nie rozpędza się on jakoś bardzo szybko, ponieważ ma 15 koni mechanicznych na tonę, ale jak na czołg ciężki to starczy. Prędkość obrotu kadłuba też nie jest zła, ponieważ wynosi 44 stopnie na sekundę, a wieża już trochę gorzej, ponieważ obraca się ją z prędkością 29 stopni na sekundę. Podsumowując, na pewno nie można grać tym czołgiem na dalekie dystanse, ponieważ nie ma przystosowanego do tego działa. Na pierwszej linii niby można nim grać, w końcu jest to czołg ciężki, ale za blisko bym nim nie podjeżdżał, a tym bardziej na sklejkę z przeciwnikiem, ponieważ Renault G1 jest dość niskim czołgiem oraz ma duży garnek i papierową górną przednią płytę, przez co będzie go można łatwo przebić. Ten czołg jest bardziej do flankowania według mnie, ponieważ ma dobre ukrywanie oraz szybko się przemieszcza, więc ja bym pewnie tak grał, że bym objeżdżał przeciwników albo właśnie atakował gdzieś od boku niż atakował w natarciu w pierwszej linii. Oczywiście jeśli by tego sytuacja wymagała. Także to by było na tyle ode mnie, ja byłem Pable, no i powodzenia na polu bitwy. Bajo!